No witam ponownie. Troszkę obczyściłem. Troszeczkę poskładałem. Słuchajcie, celowo nie zakładałem przykrywki czy pokrywki, żeby wam pokazać płytkę, jak wygląda płytka analogowa, tak? Do sterowania tylko jednym przewodem plusowym. Także tak to wygląda. Nie tylko tak może wyglądać, mogą być kondensatory te niebieskie inaczej rozstawione i tak dalej. Też to będzie analog. Kiedyś wam pokażę, jak wygląda płytka cyfrowa, tak? Do sterowania takiego urządzenia. Ok, mamy tu zasilanie w postaci takich ogniw znanych wam. Nie patrzcie na kolory przewodów, bo to nie ma żadnego tu znaczenia i tak dalej. Tutaj mamy tak jakby zasilanie. Akurat to jest plus, czerwony jest minus. Ja o tym wiem. Tutaj mamy z pinu 6 zasilanie czy impuls na pompę. O, na tą pompę paliwa. I minus z tej pompy paliwa idzie normalnie tutaj do minusa, tak? Ten przewód to jest do diagnostyki. To jest to, co mówiłem, o czym mówiłem, że można również podpiąć tutaj komputer, specjalny program i sobie różne rzeczy robić, tak? Tutaj mamy ten wydech, o którym wspominałem, przewody do wiaderka tam z wodą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ilość paliwa. Przewód sterujący, czyli tylko podajemy plus, czyli to, i powinno startować. Moment, może trochę będę zasłaniał, ale tak jak widzicie i słyszycie. Może wezmę inaczej telefon. Sobie teraz tam wszystko sprawdza. Czyli świece żarowe, nadmuch i pompę wody. Już słychać, jak pompa paliwa stuka. Czyli sprawdziło sobie, że wszystko jest w porządku w układzie. Teraz sobie pyka pompa, podaje paliwo na palnik. I już za chwilę będzie się zaczynało. Tak, już zaczyna się palić. Zobaczymy, czy ta pompa, pomimo że podaje cały ten system, ten układ, że pompa jest sprawna, czy ona ruszy. Czyli czy tam woda pójdzie, czy trzeba będzie zalewać. Zobaczymy, może trzeba będzie zalać. No i tutaj już jest dość ciepło, tak? Szkoda by było nie wykorzystać tych spalin, nie odebrać im ciepła, bo to dużo by było, dużo odzyskania czy odzyskanego ciepła. To się za chwilę wkręci. Troszkę odstawię. O, tak jak widzicie. Zobaczymy, czy pobierze wodę. Także podłączenie jest bardzo, bardzo proste, tak? Bo może być tak, że jeśli piec osiągnie odpowiednią temperaturę, dopiero załączy pompę, żeby pobrać wodę, tak? Tutaj już się zaczyna dymić, bo to się nagrzewa mocno. No tutaj już nie bardzo ręki podtrzyma.
Jeśli nie pobierze wody, to przegrzeje piec i go wyłączy. No i przegrzało piec i go wyłączyło, tak? No ciepło trochę jest. Nie podało wody po prostu. Dobra, wiecie co? Postaram się zalać wody tam albo coś z tym zrobić, żeby ta woda tu poszła. I widzimy się za chwilę. Tak jak mówiłem, podłączenie na krótko, tylko żeby podłączyć, żeby zobaczyć. Natomiast wyszły pewne problemy. Mianowicie, że jest brak zasilania na pompę. Pierwsze sprawdziłem pompę, pompa nie pracowała. Okazało się, że tutaj miała przewód przełamany. Zrobiłem przewód. Okazuje się, że na tym wejściu nie ma zasilania, tak? Po podaniu zasilania na Webasto powinna z automatu startować pompa, więc obeszliśmy to inaczej. Z prostownika zasilamy pompę. Ten zasilacz wspomaga te akumulatorki, bo już się rozładowały. No i w końcu wszystko ruszyło. Tak jak widać, woda paruje. Wszystko działa jak należy. Trzeba będzie się skupić na zasilaniu pompy, ale podejrzewam, że zrobię oddzielny obwód albo zrobię to na przekaźniku. Jakiś przekaźnik czy jakiś termostat, że jak Webasto, załóżmy, troszeczkę się przygrzeje czy podgrzeje, żeby nie doprowadzić do przegrzania i wyłączenia, to termostat odpali mi pompę obiegową, tak? Jeszcze posiedzę nad tą płytką, zobaczę, co tu by mogło być nie tak w niej, posprawdzam ją, bo może sprawa jest bardzo prosta jakaś, no ale no tutaj nie bardzo potrzyma ręki. O, ciepło. Rozbierałem też tą pompę. Z rozebraniem tej pompy nie jest taka prosta sprawa, ale rozebrałem, sprawdziłem. Okazało się, że pompa jest ok, tak? Oj, to już jest woda gorąca, powiem wam. Wcześniej pokazywałem celowo butelkę, żebyście widzieli, ile było paliwa, nie? Oleju napędowego. No i teraz jak przegrzeję tą wodę, to się po prostu wyłączy, tak? Do momentu ostygnięcia wody, czyli jeśli tutaj czujnik temperatury wyczuje już niższą temperaturę, uruchomi go ponownie, tak? I znowu dogrzeje wodę i znowu wyłączy. No tutaj powiem wam, że odzysk ciepła będzie niesamowity z tego. No właśnie. Ok, także widzicie, plan się powiódł. Plan się powiódł. No wiecie co, 10 litrów wody ile zajęło? No już jest gorąca. Palca za długo nie potrzyma. Ale załóżmy tę wodę, co tu widzicie, to zagrzało w przeciągu 5 minut, może 7 minut. Także tak to wygląda. Ok. Jak film się podobał, daj łapkę, zostaw suba, będziesz na bieżąco. Posprawdzamy. Tutaj jeszcze to wszystko zrobimy tak, jak powinno być.
i będziemy montowali to już do zasilania, tak jakby, czy ogrzewania mojej pracowni. Tutaj oczywiście pójdzie zasilacz, bo tutaj potrzebny jest zasilacz mocny, około 20 A, żeby miał, bo świeca żarowa pracuje, wentylator i tak dalej, także użyjemy mocniejszego zasilania, żeby to nie było z akumulatorów. Widzicie, no centymetr może ubyło, a może i nie ubyło. Można zobaczyć. Ok, nie przedłużam. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć.